wiecie, na moim kanale pojawiły się odcinki na temat tego, jak diagnozować turbinę, jak wymienić turbinę oraz jak zadbać o turbinę. Dziś zróbmy sobie odcinek na temat tego, jakie skutki za sobą niesie jazda z uszkodzoną turbiną. Uszkodzoną, wyeksploatowaną, czyli taką, która już powinna iść do regeneracji, no ale jak to wiadomo, w polskim kraju jeździmy czasem do końca, no a to może nieść ze sobą bardzo przykre skutki. Jak wiadomo, w zależności od tego, jakie auto posiadamy, jaka jest w tym aucie turbina, zależy to mniej więcej od tego też, jaki koszt będzie ostateczny regeneracji naszej turbiny. Generalnie regeneracja na dość dobrych częściach, czyli praktycznie wymiana całego środka turbiny, wypiaskowanie tej całej muszli, poskładanie, wyważenie tego wszystkiego, jest to koszt w przedziale między 1200 a nawet 2000 zł. Do tego oczywiście dochodzi montaż, demontaż oraz wymiana filtrów olei, czyli generalnie całość zamyka się często w przedziale około 3-4 tysięcy. Musimy też sobie ustalić, dlaczego tak naprawdę nasza turbina uległa uszkodzeniu. Bo nie zawsze turbina, tak jak wspominałem na odcinkach, uszkadza się przez to, że jeździmy na krótkich dystansach, czy spadniętym na przykład termostatem, tak? Gdzie auto nie osiąga, silnik nie osiąga temperatury takiej, w której olej ma najlepsze właściwości smarujące, a wiadomo, że olej jest kluczową rzeczą, jeśli chodzi o turbinę, bo i działa schładzająco, czyli ma za zadanie odbierać ciepło z turbiny oraz musi mieć właściwości smarujące, a swoje właściwości smarujące olej najlepsze ma wtedy, kiedy temperatura pracy silnika i olej są po prostu rozgrzane. Nawet to, że temperatura pracy silnika już osiągła swój kres, nie znaczy to, że olej już jest rozgrzany. To jest taka ciekawostka, bo ludzie myślą, że jeżeli wskazówka stoi w pionie, osiągła te 90 stopni, to olej też ma 90 stopni. Nic bardziej mylnego. Olej dużo później osiąga swoją właściwą temperaturę pracy. No i właśnie, wracając do tematu, jeżeli jeździmy z turbiną, która już pomału chce dokonać swojego żywota, może się to dla nas skończyć w bardzo różnoraki sposób. Pierwszy taki sposób, czyli turbina straciła swoją osiowość, ociera o muszlę, no i po prostu nie jest wyważona. O ile ociera i tam opiłki gdzieś idą w dolot, to już zbyt zdrowe dla naszego silnika nie jest. Puszcza oczywiście w tym momencie też olej w dolot, spalając olej. No i może się to skończyć tym, że po prostu łopatki wirnika z turbiny się urwą. Wpadnie to przez dolot do silnika, powodując spustoszenie i mamy silnik generalnie do remontu. Druga usterka, która może się pojawić przy tym, że nasza turbina jest wyeksploatowana, jest to słynne rozbieganie silnika. Czyli po prostu przez to, że turbina już straciła kompletnie swoje uszczelnienie, silnik zaczął zasysać olej, spalając go. Wtedy takiego silnika nie ma możliwości zgasić, to znaczy jest możliwość, ale wiadomo, że trzeba by było odciąć mu
dopływ powietrza, czyli najlepiej by było zagiąć rurę dolotową, tylko że problem jest w tym taki, że przez tą rurę dolotową jest zasysany właśnie gorący olej. No i w tym momencie jest duża szansa na to, że zwyczajnie się poparzymy. A jeżeli tego nie zrobimy, silnik po prostu zostanie zatarty, bo będzie dotąd przepalał olej, aż tego oleju w misce nie będzie i nie będzie już miał co przepalić. Równa się to temu, że po prostu silnik się zatrze. Czyli albo łopatka wpadnie nam przez dolot, zrobi spustoszenie, albo po prostu silnik nam się zatrze, bo będzie wysysał olej. Właśnie to, o czym Wam przed chwilą mówiłem, jak wygląda rozbieganie. Zaraz Wam wrzucę krótki urywek filmu. No i to myślę, że to takie najbardziej w skutkach niepożądane zakończenie przygody z regeneracją turbiny, bo nie dość, że wtedy będziemy musieli albo damy auto na szrot, albo będziemy musieli wyremontować silnik, a turbinę i tak będziemy musieli zrobić, więc z dwojga złego myślę, że lepiej by było zawczasu zadbać o to. No i tyle. Jest to dość droga zabawa, jeśli chodzi o regenerację turbiny, ale jeżeli pomyślimy o dalej idących w skutkach kosztach, myślę, że warto zrobić to od razu. Dobra, odcinek chyba o turbinie będziemy już mogli zrobić serię pomału. Myślę, że się podobał. Jeżeli ktoś się waha, czy jeszcze pojeździć, czy już iść regenerować, zdecydowanie, jeżeli wiecie, że Wasza turbina wymaga regeneracji, regenerujcie. Co? W tym odcinku wszystko. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Hej!